To jest opowieść o świecie, w którym codzienne wybory ważą więcej niż deklaracje miłości. 4. odcinek tego tureckiego dramatu kontynuuje powolny, ale nieubłagany proces odsłaniania prawdy. Nie tej głośnej, spektakularnej, lecz tej skrytej, która wychodzi na jaw w najmniej spodziewanych momentach. W tej części widz skupia się na konsekwencjach decyzji podjętej wcześniej. Bohaterka zaczyna odczuwać ciężar nowej roli w praktyce, nie w teorii. Każdy dzień w rezydencji to seria małych wyzwań. Rozmowy pełne uprzejmości, które tak naprawdę kryją ocenę. Obowiązki, które mają natychmiastowe konsekwencje. Drobne gesty, które mówią więcej niż najdłuższe zdania. Ten odcinek pokazuje, jak człowiek, który zdawał się być przygotowany na każdą ewentualność, stopniowo odkrywa, że najtrudniejsze barykady to te niewidoczne na pierwszy rzut oka. 4. epizod poświęca też więcej uwagi relacjom wewnątrz rodziny męża. To nie jest tylko dom, to mechanizm z regułami, które rzadko się negocjuje. Starsze pokolenie pilnuje tradycji, młodsi próbują znaleźć własne miejsce, a każdy nowy element w tym układzie wywołuje rezonans. Widzimy subtelne gry pozycji, kto ma prawo mówić, komu przysługuje troska, a kto narzuca ciszę. Te niuanse wpływają na bohaterkę, która zaczyna rozumieć, że aby przetrwać, nie wystarczy być uprzejmą, trzeba umieć czytać powietrze i przewidywać ciosy. W odcinku pojawiają się także pierwsze sygnały, że mężczyzna stojący obok niej zaczyna patrzeć inaczej na swój wybór. To nie dramatyczny przełom, lecz drobne momenty, chwila zawahania, gest ochrony, decyzja, by nie powiedzieć czegoś, co mogłoby zranić. Jego wewnętrzny konflikt jest tu pokazany przez ciszę i drobne działania, nie przez wielkie deklaracje. To właśnie te małe znaki stają się nośnikiem przyszłych zmian, bo w tej historii to właśnie subtelne gesty zapowiadają największe zwroty. 4. odcinek rozwija też wątki postaci drugoplanowych, które zaczynają działać bardziej aktywnie. Ktoś z zewnątrz pojawia się z propozycją lub uwagą, która testuje lojalność i granice. Inna postać nagle okazuje się mieć wpływ na decyzje rodzinne, co pokazuje, że w tak skomplikowanym układzie żadna informacja nie jest bez znaczenia. Te poboczne działania sprawiają, że główna oś fabuły staje się bogatsza i mniej przewidywalna. Nic nie dzieje się w próżni. Jednym z najbardziej udanych zabiegów tego odcinka jest budowanie atmosfery izolacji bohaterki. Choć jest otoczona ludźmi, czuje się samotna. To samotność nie dramatyczna, lecz pragmatyczna. Brak osoby, z którą można porozmawiać bez kalkulacji, brak przestrzeni, by się rozluźnić, brak momentu prawdziwego oddechu. Ta wewnętrzna pustka zmusza ją do pracy nad własnym wewnętrznym kompasem, do szukania małych punktów oparcia, które nie muszą być gromadą wielkich czynów, lecz codziennymi aktami odwagi. Warto zwrócić uwagę, jak w tym odcinku scenografia i detale podkreślają psychologię postaci. Wnętrza domu, światło i ubiór mówią więcej niż dialogi. Chłodne barwy, uporządkowane przestrzenie, symboliczne przedmioty wprowadzają widza w nastrój kontroli i opresji. Reżyser i scenograf konsekwentnie używają tych narzędzi, by wzmocnić przekaz. Bohaterka nie tylko znajduje się w nowym otoczeniu, ona wchodzi w system, który chce ją uformować. Emocjonalne crescendo odcinka nie pojawia się w jednym wielkim momencie, lecz w serii małych napięć. Każda scena służy po trochu, przedstawia testy, pokazuje reakcje i umożliwia widzowi złożenie całości w głowie. To jak układanka, która powoli nabiera kształtu. Im więcej elementów, tym bardziej widać kontury konfliktu. I właśnie ten proces stopniowego odsłaniania jest największym atutem 4. odcinka. Zakończenie epizodu nie daje odpowiedzi, ale stawia kolejne pytania. Kto z mieszkańców domu okaże się sojusznikiem, a kto obrońcą stałego porządku? Czy drobne gesty mężczyzny to początek zmiany, czy tylko chwilowe wahanie? Oraz najważniejsze, jak daleko bohaterka jest w stanie posunąć się, by utrzymać swoją godność, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo bliskim. 4. odcinek podkreśla jedno. W tej historii największe bitwy toczą się bez wielkich słów. One są w spojrzeniach, w milczeniu, w decyzjach, które ktoś podejmuje po cichu.
Jeśli szukasz gwałtownego finału, go tu nie znajdziesz. Jeśli jednak cenisz psychologiczną głębię i tempo, które pozwala postaciom rosnąć, ten odcinek dostarczy Ci materiału, który będzie procentować w kolejnych odcinkach. This is a story about a world where everyday choices carry more weight than declarations of love. Episode 4 of this Turkish drama continues the slow but inevitable unveiling of the truth. Not the loud, dramatic kind, but the quiet one that reveals itself when no one expects it. In this episode, the focus shifts to the consequences of earlier decisions. The heroine begins to feel the real weight of her new role, not in theory, but in practice. Every day inside the mansion becomes a series of subtle tests, polite conversations that hide judgment, responsibilities that carry immediate consequences, small gestures that speak louder than words. The episode shows how someone who believes she was prepared for everything slowly realizes that the hardest barriers are the invisible ones. Episode 4 also dedicates more attention to the relationships within her husband's family. This is not just a house, it is a system with rules that are rarely questioned. The older generation protects tradition, the younger one searches for space and identity, and every new element in this structure creates tension. We witness subtle power dynamics: who has the right to speak, who is granted care, and who enforces silence. These nuances shape the heroine's experience as she understands that surviving here requires more than kindness. It requires reading the room and anticipating impact before it happens. There are also early signs that the man standing beside her is beginning to view his decision differently. This is not a dramatic transformation, but a series of small moments: hesitation, protective gestures, the choice to remain silent instead of causing harm. His internal conflict is expressed through pauses and restrained actions rather than grand speeches. In this story, subtle signals often foreshadow the biggest turning points. The episode expands the roles of supporting characters as well. Someone from outside the immediate circle introduces an idea or action that tests loyalty and boundaries. Another character reveals unexpected influence over family decisions, proving that in such a complex environment, no detail is insignificant. These secondary movements enrich the main storyline and make the narrative feel layered and unpredictable. One of the strongest elements of this episode is the atmosphere of isolation surrounding the heroine. Even though she is constantly surrounded by people, she feels profoundly alone. It is not a dramatic loneliness, it is practical and emotional. There is no one she can speak to without calculation, no safe space to fully relax, no moment of unfiltered honesty. This internal solitude forces her to develop her own compass. Small acts of courage become her only stability. The visual language of the episode reinforces this psychological depth. The mansion's interiors, lighting, and wardrobe choices communicate control and pressure without the need for excessive dialogue. Cool tones, structured spaces, and carefully arranged details create an environment that feels ordered, yet emotionally suffocating. The setting itself becomes part of the conflict. The emotional crescendo of the episode does not arrive in a single explosive scene. Instead, it builds gradually through accumulated tension. Each scene contributes a piece of the larger puzzle. The more elements unfold, the clearer the outline of the central conflict becomes. This slow burn storytelling is what gives episode 4 its strength. The ending does not provide answers. It raises new questions. Who will become an ally, and who will defend the old order at all costs? Are the subtle gestures of the male lead the beginning of change, or merely temporary doubt? And most importantly, how far is the heroine willing to go to protect her dignity while ensuring stability for those around her? Episode 4 reminds us that the most significant battles in this story happen without raised voices. They unfold in glances, in silence, in choices made quietly behind closed doors. If you are looking for explosive drama, you may not find it here.
But if you appreciate psychological depth and carefully built tension, this episode delivers moments that will echo in the chapters to come.